W tym momencie życie Wesleya znalazło jakby nowy cel. As he received and accepted God's love for him in a personal way that day. Kiedy on otrzymał taki nowy cel, nowe zadanie od Boga. Still today we remember Aldersgate Day, May the 24th, 1738. Dlatego pamiętamy tą datę 24 maja In 1738. England it's still a holiday. W Anglii nadal 24 maja to jest święto. Aldersgate Day. To jest Aldersgate Day. One final date, April the 2nd, 1739. A co się wydarzyło 2 kwietnia 1739 roku? To jest trudniejsza data. Are there any John Wesley scholars here that know what Ale happened? czy są tutaj jacyś studenci, którzy studiują akurat Johna Wesleya? To jest trudna data, 2 kwietnia 1739 roku. Co się wtedy wydarzyło? About 1 year after he was converted to Christ. Mniej więcej rok po jego nawróceniu do Chrystusa. His friend, a man named George Whitefield, jego przyjaciel, który nazywał się George Whitefield, invited Wesley to speak another language. zaprosił Wesleya, aby on mówił another language. The language of the coal miners living near Bristol, England. George Whitefield zaprosił wtedy Wesleya, aby on wygłosił kazanie do górników niedaleko Bristolu. Those coal miners spoke the same language, English, with their lips. Ci górnicy mówili tym samym językiem, w sensie językowym, mówili po angielsku. But their culture was very different from the people in the English church. Ale ich kultura, ich życie było całkiem inne od tych ludzi, którzy byli w kościele. They were rough people. Byli takimi twardymi ludźmi. They did not go to church. Nie chodzili do kościoła. In fact, the only time they went to town, jedyny moment, kiedy szli do miasta, the British Army was called into Bristol to keep the peace. Było wtedy, kiedy brytyjska armia musiała przybyć do Bristolu, aby zaprowadzić porządki. But John Wesley's friend George Whitefield, ale przyjaciel Wesleya, George Whitefield, said, "Let's go out to the coal mine." powiedział: wyjdźmy z Ewangelią do górników. Let's don't wait for them to come to church. Nie czekajmy na nich, aż oni przyjdą do kościoła. Let's go where they are. My idźmy tam do nich. And try to speak their language. I mówmy ich językiem. And on April the 2nd, 1739, John Wesley preached for the first time outdoors. Po raz pierwszy 2 kwietnia 1739 roku Wesley przemawiał, głosił kazanie na otwartym powietrzu. He had written in his journal that he thought it might be a sin to preach in On outdoors. nawet zapisał w swoim dzienniku później, że myślał na początku, że wygłaszanie kazań na otwartej przestrzeni jest grzechem. Wesley thought it might be a sin to bring someone to Christ outside the church. Wesley myślał, że przyprowadzanie kogoś do Chrystusa poza murami kościelnymi jest grzechem. But because he loved Christ, ale ponieważ kochał Chrystusa and he cared about people, i opiekował się ludźmi, he was willing to try to speak a different language. Był gotowy, aby mówić o Chrystusie innym językiem. And that day, i tego dnia 2,000 coal miners came to Christ. Tego dnia podczas jego kazania nawróciło się 2000 górników. George Whitefield wrote in his journal, i George Whitefield napisał w swoim dzienniku, that when the miners came up out of the mine, their face was black with coal. Kiedy górnicy podchodzili, aby przyjąć Chrystusa, ich twarze były czarne od węgla. But after hearing Wesley preach, ale potem jak usłyszeli, kiedy Wesley zwiastuje Ewangelię, after they heard God speak to them in their language, kiedy usłyszeli, jak Bóg mówi do nich w ich języku, he said he watched the tears wash the coal away. Widział, jak łzy obmywają ich twarze. And the miners left that day with clean faces. I górnicy przez swoje łzy tak zostali oczyszczeni, że tego dnia opuszczali to pole
z czystymi twarzami and clean hearts. i przede wszystkim z czystym sercem. Because Wesley was willing to try to speak a language he had never spoken before. Ponieważ Wesley spróbował mówić w języku, którym nigdy do tej pory nie komunikował. Preaching outside the church. Zwiastował Ewangelię poza Kościołem. He tried something new to reach new people. On spróbował czegoś nowego, aby dotrzeć do nowych ludzi. What language did God use to reach you? W jakim języku Tobie była zwiastowana Ewangelia, kiedy Bóg do Ciebie dotarł? When you came to faith in Jesus Christ, where were you? Kiedy przyszedłeś do wiary w Chrystusa, gdzie byłeś? How old were you? Ile miałeś lat? Who told you about God's love? Kto mówił Ci o Bożej miłości? How did God speak your language? Jak Bóg przemawiał w Twoim języku? And now another question. I jeszcze jedno pytanie. How can you speak the language of someone else Jak Ty możesz mówić w innym języku, in order to share God's love with them? aby podzielić się Bożą miłością z innymi? What kind of language does your church speak? W jakim językiem mówi Twój Kościół? Is it only the language of Sunday morning? Czy jest to tylko język niedzielnego poranka? Or is it the language of Saturday night? Czy jest to język sobotniego wieczora? Is it only the language that nice people can hear and Czy to jest understand? język, który mogą słuchać jedynie mili, dobrzy ludzie? Or is it the language that people who are least and last and lost can Czy to understand? jest język, który mogą zrozumieć ci, którzy są ostatni, ci, którzy są najgorsi, ci, którzy są wykluczeni? Czy oni usłyszą i zrozumieją język, w którym Ty komunikujesz Ewangelię? What kind of language does your church speak? Jakim językiem mówi Twój Kościół? Could you speak a different language to reach different people? Czy mógłbyś spróbować mówić innym językiem, Could you by speak dotrzeć a new do innych language ludzi? to reach someone new? Czy mógłbyś nowym językiem mówić, aby dotrzeć do tych, którzy potrzebują Chrystusa? In our church in Claremore, W naszym kościele w Claremore we recognize that we were not speaking a language that some people in our community could understand. zrozumieliśmy, że czasami komunikujemy językiem, który niekoniecznie jest zrozumiały przez pozostałych mieszkańców naszego miasteczka. Many of the people in our community were just not comfortable on Sunday morning in our church. Wielu ludzi z naszego miasteczka nie czułoby się dobrze w niedzielny poranek być w naszym zborze. We have people who are very poor and didn't think they had good clothes to wear. Mamy tam niektórzy mieszkańcy są bardzo ubodzy i nie mają nawet co na siebie włożyć, żeby przyjść ładnie, schludnie ubrani w niedzielę na nabożeństwo. In Oklahoma, there's a big problem with drugs. W Oklahomie mamy ogromny problem z narkotykami. And people who use drugs and alcohol felt too ashamed to come to church on Sunday I morning. ludzie, którzy nadużywają narkotyków i alkoholu, czują się niekomfortowo i oni niechętnie przyszliby do naszego kościoła. Instead of feeling loved, they sometimes felt judged. Zamiast poczuć w kościele, że są kochani, czuliby, że są osądzani. We have people in our area who can't sit still for an hour. Mamy ludzi nawet w naszej okolicy takich, że oni nie mogliby, tak jak wy teraz, wysiedzieć godzinę w ciszy i spokoju. Because they're recovering from an addiction. Ponieważ oni wychodzą z uzależnień. Or they're mentally challenged. Albo wychodzą z jakichś zaburzeń depresyjnych. And so it was very hard for them to feel welcome on Sunday morning in our church. Dlatego trudno im by było dobrze się poczuć w niedzielny poranek w naszym We kościele. were not speaking a language they could Bo understand. my nie mówiliśmy językiem, który oni rozumieją. So we began a new service on Thursday night. Dlatego stworzyliśmy nowe nabożeństwa, które odbywają się w czwartek wieczorem. And it's a different kind of service. I to są inne nabożeństwa, It's very relaxed. bardzo nieformalne. Often people will get up and walk around all through the service. Czasami w ciągu nabożeństwa ludzie wstają, przechodzą się po kaplicy, chodzą sobie. Sometimes people will interrupt the sermon because they want to talk about a question. Niektórzy na przykład przerywają kazanie, bo na przykład mają jakieś pytanie w czasie kazania. In fact, we never know what's going to happen. Tak naprawdę nigdy nie wiemy, co wydarzy się na takim nabożeństwie.
But God speaks in that Thursday night service. Ale Bóg przemawia do ludzi na tych nabożeństwach w czwartek wieczorem. We call it the bridge service. Nazywamy te nabożeństwa nabożeństwami pomostami. I love the image of the church as a bridge. Podoba mi się taki obraz Kościoła, który jest mostem, We have a pomostem. picture of the Millau Bridge in southern France. Mamy tutaj taki obraz, zobaczcie, mostu z południowej Francji. Has anyone driven on this bridge? Czy ktoś z was tam we Francji jechał może tym mostem? It's the tallest bridge in the world. To jest najwyższy most na świecie. 1,150 feet above the earth. Feet. No dobrze, 1300 stóp. Aha, 1400. That'd be about 400 meters. Jakieś 400 metrów wysokości, bo wiecie, oni mają Fahrenheita i mają stopy, jeśli chodzi o miary. It's very tall. Very tall, yeah. Fahrenheit and you have feet. It's the tallest bridge in the world. Najwyższy most na świecie. And yet this bridge is nothing compared to the bridge that God has built with us. I nawet ten ogromny, wielki most jest niczym w porównaniu do tego mostu, który Bóg zbudował między nim a nami. God wanted to speak your language and my language. Bóg chce mówić Twoim językiem i moim językiem. And so Jesus Christ left the halls of heaven. Dlatego Jezus Chrystus opuścił chwałę niebios. He took off his crown and his robe. Odłożył swoją koronę i swoje piękne szaty. And the King of Kings and the Lord of Lords. I Król Królów i Pan Panów. Wrapped himself in rags. Odział się w łachmany. And was born in a stable. I narodził się to become like w stajni. one of us. Stał się jednym z nas. To build a bridge Aby zbudować most between our Creator pomiędzy naszym Stworzycielem and you and me. a Tobą i mną. The church is called to do the same thing. Kościół jest wezwany do tego, by dokładnie robić to samo. To build a bridge Aby budować mosty between our Creator pomiędzy naszym Stworzycielem and the people that He loves. a ludźmi, których kocha. Somehow, someone, somewhere Gdzieś ktoś w jakimś miejscu built a bridge to you. zbudował ten most także dla Ciebie. And now, as disciples of Jesus, I Ty teraz, jako uczeń Jezusa Chrystusa, it's our job to build a bridge to others. to jest nasze zadanie, abyśmy my teraz zbudowali taki most dla innych, aby oni poznali Chrystusa. And we do that by speaking their language, a language that they can understand. I my mamy mówić ich językiem, który oni będą rozumieć. I want you to think about that, please. Proszę, abyście nad tym przez chwilę pomyśleli. We're going to be talking about that in our discussion groups here in just a few minutes. Będziemy o tym rozmawiać podczas naszych grup wesleyańskich za kilka minut. I'd love us to share our stories together of how God built a bridge to us. Ja będę chciał, abyście wy na tych grupach wesleyańskich podzielili się tym, w jaki sposób Bóg zbudował taki most pomiędzy sobą a wami. And I want us to think about and dream about ways that God can use our church, our churches, all across Poland. Chciałbym, żebyście wy pomyśleli, kiedy będziecie o tym dyskutować, by Bóg sprawił, że staniemy się takimi kościołami w całej Polsce, to build bridges where we live. Które będą budować mosty tam, gdzie my jesteśmy. Whether it's Warsaw, or Krakow, or Poznan, or Czy jest to Warszawa, Kraków, Poznań, czy Międzyrzecz. Everyone needs the Lord. Każdy potrzebuje Pana. And God has sent us to build those bridges. I Bóg posłał nas, abyśmy budowali te mosty. So you be thinking about that. Pomyślicie o tym? And I look forward to talking with you more about it. Będę o tym jeszcze więcej mówił. Amen. Amen.